Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku wraz ze mną jest Michał Stachera. Cześć Michał. Cześć Czarku, bardzo miło mi za zaproszenie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o firmie Sparados. Skupimy się tym, żeby Michał nam powiedział o pierwszych latach działalności firmy, o tym, w jaki sposób pozyskali pierwszych 100 klientów. Porozmawiamy też o tym, jak wykorzystują synergię pomiędzy firmą a jej inwestorami. Także Michał, zaczynając, jakbyś mógł powiedzieć może kilka słów o sobie, bo wiem, że też historię masz dosyć ciekawą, jak trafiłeś na rolę, w której obecnie jesteś. Tak, to moja kariera tak związana z informatyką zaczęła się na studiach na WAT-ie, Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie zacząłem uczyć się informatyki i tam na przedostatnim roku studiów pojechałem na łódki z wujkiem, gdzie poznałem Krzysia Drzyskę. I on mi wtedy powiedział, że Michał, słuchaj, jak będziesz kończył studia, to napisz do mnie, zobaczymy, czy znajdę jakąś pracę dla ciebie w Verestro. No i po tej przygodzie na łódkach, na żaglach, na Mazurach się spotkaliśmy w siedzibie Verestro, gdzie Krzysiu mi zaproponował pracę jako project manager. Tam miałem bardzo dwa ciekawe projekty, w sumie związane ze Sparados. Pierwszy Bezcenne chwile, największy program lojalnościowy Mastercardu, gdzie rozmawiałem z bankami, integrowałem banki, które mają teraz w swojej ofercie bankowej program Bezcenne chwile. A drugi projekt właśnie związany, może nie stricte, ale w podobnym działaniu do Sparados, był to In Control for Mobile Payments, program Mastercardu do wydatków służbowych, gdzie też odpowiadałem jako project manager za komunikację z klientem Mastercard. Był to Mastercard z Irlandii i tam tworzyliśmy system do wydawania kart płatniczych biznesowych i tworzeniem aplikacji mobilnej. No i później trafiłem do Sparados. Historię Sparados to teraz sobie przybliżymy, ale generalnie tam zacząłem też jako project manager. Byłem odpowiedzialny za przesył informacji pomiędzy biznesem a technologią. Również pomagałem w sprzedaży. No i po 1,5 roku działania spółki, bo spółka powstała w wakacje 2022, w 2024 na początku roku trzeba było ciąć, no i zostałem jedynym członkiem zarządu, prezesem Sparados, no i do tej pory piastuję to stanowisko. To jakbyś mógł trochę powiedzieć więcej o Sparados, czym jest firma w ogóle, czym się zajmujecie i z kim współpracujecie? Sparados to jest platforma do zarządzania wydatkami służbowymi opartymi o karty płatnicze Mastercard. Skracamy proces od wydania karty do zaksięgowania na każdym jego etapie. Wydajemy karty płatnicze, administrator bądź osoba zarządzająca mająca dostęp do konta służbowego wydaje karty płatnicze pracownikom, kontraktorom. Oni dostają tą kartę w ciągu kilku sekund. Poprzez rejestrację otrzymują kartę w aplikacji mobilnej bądź webowej, dodają ją do Apple, Google Walletu i już mogą nią płacić. Następnie po zrealizowanej transakcji dodają ją do aplikacji poprzez maila albo wchodząc w aplikację. My szczytujemy dane z tego paragonu faktury i wysyłamy to do księgowości. A więc na każdym etapie rozliczenia czy przydzielenia, zasilenia pracownika skracamy tą drogę. Use case, user story jednego z naszych klientów, wycieczkomat. Mieli problem z tym, że przewodnicy wycieczek nie mieli, musieli korzystać z własnych środków na pokrycie kosztów bieżących. Załóżmy wejście do muzeum, gdzie nie da się tego zorganizować wcześniej, no bo muzeum załóżmy nie umożliwia płatności z góry. No i taka osoba musiała wypłacić pieniądze z własnej kieszeni na pokrycie tego, potem było mu to zwracane w pensji, wiadomo, że to się wiąże z ZUS-em, PIT-em, a na dodatek VAT-em, bo jest to koszt, który ponosi pracownik. Dzięki naszemu rozwiązaniu każdy z tych przewodników może dostać kartę Sparados z dodatkowym limitem na, załóżmy, wypłaty z bankomatu, płatności online bądź płatności zbliżeniowe. I w trakcie takiej wycieczki płaci naszą kartą, robi zdjęcie paragonu faktury, która automatycznie się księguje.
No i największy sukces tego rozwiązania jest taki, że omijamy czy nie płacimy podatków i proces jest bardzo przyjemny i łatwy. Drugim case'em, zupełnie nietypowym, firma ubezpieczeniowa. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, złamałeś nogę, rękę, idziesz do szpitala, kontaktujesz się ze swoją firmą ubezpieczeniową i mówisz, słuchajcie, gdzie jest najbliższa placówka, z którą współpracujecie, żeby mogli mi wrzucić tą nogę w gips i żeby mógł wrócić do Polski. No słuchaj, my nie współpracujemy z żadną firmą w Stanach Zjednoczonych, ale idź do najbliższej placówki, zbierz całą dokumentację, pokryj koszty operacji, koszty leczenia po swojej stronie, a ty jak przyjdziesz do Polski za te 2-3 tygodnie, jak rzeczywiście sprawdzimy, że wszystko jest ok, to zwrócimy ci pieniądze. No i biedna osoba z zagranicy musi wszystko wykładać pieniądze ze swojej strony, koszty przewalutowania, koszty leczenia i dopiero potem mu jest to zwracane. Często to się wiąże z dużymi kosztami. Jest to rewolucja, którą niesiemy w firmach ubezpieczeniowych, to jest to, że dostajesz taką kartę, od razu ona jest przydzielona do tego szpitala, więc nie możesz iść do sklepu i kupić alkoholu, więc ubezpieczyciel jest tak naprawdę pokryty. Jest również informacja, gdzie została zrobiona transakcja i ty jako użytkownik dostajesz tą kartę, płacisz nią, no i ta firma tylko potrzebuje kwitu, czy z informacją, czego dotyczył ten zakup, żeby faktycznie sprawdzić, czy wykonałeś zakup poprawnie. User experience w ogóle obrócony do góry nogami i stawiasz się w roli firmy, która wprowadza innowacje. Wspomniałeś o tym właśnie, o tej branży ubezpieczeniowej, branży travel. Jakie są główne wasze takie branże, które adresujecie swoim rozwiązaniem? Wydaje mi się, że rynek jest dosyć duży. Tak. Celujemy w wszystkie firmy mniejsze i średnie przedsiębiorstwa. Te duże zwykle mają dedykowane rozwiązania, które robią dużo wydatków służbowych. Czy to na podróże służbowe, czyli mają duży team sprzedawców, czy koszty transportu, firmy logistyczne, firmy, które robią dużo wydatków, ale nie tylko takich związanych z podróżami służbowymi, jak również subskrypcjami. Mamy tych subskrypcji teraz mnóstwo, LinkedIn, Facebook, Slack, Jira, Confluence, gdzie chcemy każdą płatność monitorować, czy się nie zwiększy, czy na pewno nie zabraknie środków i do naszego systemu możesz stworzyć sobie dedykowane karty pod te usługi i mieć pewność, że jest wystarczająca ilość środków na tych kartach osobno, tak, żeby zabezpieczyć to, że Slack nagle nie przestanie działać dla 100 osób, albo skończy się kampania na Google Adsach przez to, że Google z jakichś powodów odrzuci kartę, tak, możemy mieć backup w formie drugiej karty. W naszej usłudze płacisz za użytkownika, nie za kartę, więc tych użytkownik może mieć 10-15 tych kart do każdej usługi. A jesteście skupieni tylko na Polsce, czy wychodzicie już szerzej? Wychodzimy szerzej, staramy się rozwijać nasze usługi również za granicą. Z prostego powodu jest to 5 razy bardziej opłacalne. Z czego zarabiamy? Oprócz tych niskich opłat, które zbieramy od klientów, głównie zarabiamy na opłatach związanych, które nanosi na siebie merchant, czyli sklep, gdzie płacisz kartą, które są przekazywane przez Acquirera, poprzez Mastercard, poprzez Quico, instytucję płatniczą, która jest za nami do nas. Czyli jak płacisz kartą, załóżmy 100 zł, merchant, który rozlicza się z Acquirerem, czyli takim pośrednikiem płatności pomiędzy tobą a bankiem, pobiera 1%, 2% z tej kwoty. Część tej kwoty idzie do Mastercardu, część tej kwoty idzie do Acquirera i część tej kwoty idzie do nas. Do nas idzie 0,2% w Polsce, a za granicą jest to od 1 do 1,5%. Więc widać, że 5-6 razy więcej zarabiamy na kliencie zagranicznym, więc rynek polski jest za mały dla nas i chcemy jak najbardziej uderzać do rynków zagranicznych. Jest pewnym ograniczeniem licencja płatnicza, którą daje nam Quico. Jest to Europa, bo ograniczy. Jest to super sprawa, że możemy uderzać do każdego kraju w Europie, ale jeżeli byśmy chcieli iść do Stanów Zjednoczonych czy Ameryki Łacińskiej, musimy znaleźć bank, który nas obsłuży.
To na razie w który rynek najbardziej celujecie? Ten europejski? Teraz prowadzimy analizę rynków. Zleciłem to zespołowi, gdzie badamy liczbę konkurencji, liczbę banków, które oferują podobne rozwiązania. Szukamy. Celujemy w rynki z walutą euro, bo w Sparadosie mamy karty w złotówkach, euro i w dolarach, więc jest to ograniczenie. Celujemy w rynki z walutą euro, celujemy w mniejsze rynki, bo zauważyliśmy, że tam jest konkurencja znacznie mniejsza, a czasem jej nie ma, albo czasem oferta naszej konkurencji jest niska. Więc teraz sprawdzamy, analizujemy rynek. Jeżeli wybierzemy rynek, to dopasujemy kampanię do tego, co jest na rynku, czy mówić o przewadze konkurencyjnej, czy porównywać się do banku i ubogiej ofercie, tak, czyli sprowadzającej się do wydawania kart i tyle. Czy po prostu jest nieznana usługa i trzeba rozpowszechniać, czyli mówić o tym, że takie rozwiązanie istnieje. Więc celujemy, mamy kilka firm z Litwy, mamy kilka firm z Czech, kilka firm z Cypru, z Estonii, z Łotwy, więc tych klientów mamy rozsianych po całej Europie, ale nie mamy do tej pory takiego określonego rynku. Niedługo pojawią się nowe środki w spółce, może jeszcze nie będę wspominał dlaczego, ale je chcemy przeznaczyć na ekspansję marketingową, sprzedażową. Mhm. Zrobiłbym jeszcze krok w tył, bo pracowałeś wcześniej w Restro i skąd pojawił się pomysł na Sparados? Nie? Dobrze zakładasz. Tak, pojawił się jeszcze w firmie Verestro, w której pracowaliśmy. Tam był problem 4 czy 5 lat temu, jeszcze grubo przed tym, jak spółka powstała w 2022 roku. 3 lata temu mija nam w sumie w te wakacje. Było to, że w firmie tak dużej, jak jest Verestro, która zatrudnia ponad 100 osób, krążyło 5 kart służbowych. Krzysiek Drzyzga uderzył się z problemem pójścia do banku, poszedł do banku i powiedział: słuchajcie, chcę wydać karty płatnicze zespołowi Scrum i innym zespołom, żeby mogli dokonywać wydatków służbowych. Oczywiście możesz to zrobić. Przyjść z każdym pracownikiem osobiście. Oni muszą tylko podpisać 5 papierów, podać dowód osobisty, zdjęcie, numer buta i po tym procesie oczywiście wydamy tą kartę, ale to będzie tylko karta bez żadnego systemu do zarządzania wydatkami. No i to zauważyliśmy, potem zrobiliśmy research na rynku polskim, faktycznie zobaczyliśmy, że jest luka na rynku, którą trzeba wejść. Mieliśmy klocki związane z technologią Verestro, która umożliwiała trzymanie informacji o kartach, trzymanie informacji o transakcjach, o tokenach. Była już platforma do zarządzania kartami. Połączyliśmy te klocki, wzięliśmy licencję płatniczą z Quico i powstał pomysł Sparados. Od wakacji do w sumie nowego roku, przez 6 miesięcy ciężka praca, wypracowaliśmy produkt, który zaczął się sprzedawać jeszcze w 2022 roku. Więc było to bardzo szybkie. Wiadomo, na początku siedziało się na saporcie, rozwiązywało się zadania ręcznie, wyciągi bankowe musieliśmy robić po części ręcznie, podpisane jeszcze przez Tomka Naglera i Sebastiana Swobodę, członków zarządu spółki Quico, więc proces był semi-manualny. Siedziało się na saporcie, odbierało się połączenia od klientów, właściwie mieli oni kontakt bezpośredni, bo było ich niewielu. No i od tego, jak zreperowaliśmy te główne problemy, zaczęliśmy sprzedawać. Był jeszcze taki problem, że sprzedaż mówiła, że produkt niedogrzany, produkt mówił, że wszystko jest ok. Inwestorzy mówili, że no co wy, no musicie zacząć sprzedawać, bo kasa się kończy. Trochę koło bez dobrego wyjścia, ale udało się. W tej chwili w portfolio mamy około 100 klientów. Mhm. Wspomniałeś o tym, że była luka na rynku, że jakby robiliście analizę jakąś tego, w sensie, czy teraz są jakieś firmy, z którymi konkurujecie na tym rynku? 2 studentów. 2 studentów. 2 miesiące pracy. Byli pracownicy z Parados, nie? Byli tak, bo to byli stażyści ze Stanów, Ishan i Amelia, jeżeli będziecie tego słuchać, pozdrawiamy.
którzy faktycznie podeszli do tego zadania bardzo poważnie, przeanalizowali naszą konkurencję i w Europie, i w Stanach, gdzie sprawdzaliśmy, gdzie możemy wyjść. Ta analiza była już trochę później, w sensie na początku zanalizowaliśmy sami rynek, zobaczyliśmy tą lukę, potem chcieliśmy zobaczyć na tle konkurencji, w co iść, tak? Zauważyliśmy, że na przykład w Niemczech bardzo mocno promuje się połączenie z systemami księgowymi DataF Xero, więc rynek niemiecki z tego punktu widzenia był do nas ciężki, bo nie mieliśmy integracji z tymi systemami. No i z tej analizy równie wyszło, że w Polsce nie ma zbytnio konkurencji. Niedawno się pojawiła, ale na tamten moment nie było zwykłej konkurencji. Patrzyliśmy na banki i na ofertę banków. Mhm. Ale banki to chyba nie do końca, w sensie to nie jest ten poziom konkurencji, w który wy celujecie, nie? W sensie poziom grupy docelowej. O, Tak, to, tak. to, Banki są fajne, bo bankom ludzie ufają i to jest coś, co na początku chcieliśmy też zdobyć, czyli zaufanie. Zaufanie poprzez licencję płatniczą Quico, poprzez to, że Quico jest licencjonowanym partnerem Mastercardu. Veristor jest dużą firmą, wszyscy działamy jako wielka grupa, która niedługo również będzie jedną firmą. I wykorzystaliśmy te wszystkie zależności tych firm. No i tak budowaliśmy tą przewagę banków. Banki w tym momencie wydają karty płatnicze, opierają się albo na vendorach zewnętrznych, którzy umożliwiają im mają platformę, którą mogą dostarczyć do użytkowników firm do wydawania kart, ale to jest wszystko. Nie mają tej części dużej raportowej, części związanej z integracją z księgowymi. Mhm. Wspomniałeś o tym, że jakby jesteś już 3 lata w spółce, spółka też ma 3 lata. Natomiast jakie były takie najcięższe momenty z twojej perspektywy? Wspomniałeś o tym, że te pierwsze miesiące było naprawianie bugów ręcznie, natomiast co byś jeszcze tam zaznaczył? No chyba największym takim przełomowym momentem też w mojej karierze był moment kryzysu z Parados, kiedy było już mało pieniędzy na rachunku, trzeba było ograniczyć ludzi. Wtedy właśnie zmienił się zarząd, wpadłem do tego zarządu, musiałem zbastować wszystkie koszty. Nie zatrudnialiśmy wtedy dużo ludzi, ale część ludzi musiało odejść. Zredukowaliśmy zespół do minimum, żeby przejść próg rentowności, wyjść na nogi i rozwijać skrzydła. Też nam zajęło to 5-6 miesięcy do break-evenu, no ale to się wiązało z redukcją kosztów do minimum, do zatrzymania bądź zwolnienia developmentu, który dział się, pędził i nagle musieliśmy sobie powiedzieć stop. Na szczęście, jeżeli chodzi o zaplecze techniczne, tutaj polegamy głównie na Verestro, więc też nie zatrudnialiśmy dużo ludzi, no bo wiadomo, nie jest dobrym rozwiązaniem rozstawać się po 6 miesięcy z pracownikami. To źle świadczy o spółce, o firmie, więc staramy się unikać takich zmian, no ale wtedy trzeba było zareagować, bo faktycznie pieniędzy na rachunku było mało. Wspomniałeś o tym właśnie, że redukowaliście koszty, co się wiązało ze zwolnieniem ludzi. Ty się z twojej perspektywy, po pierwsze, kogo zostawiłeś na placu boju? Zostawiliście? No i z perspektywy czasu, czy coś byś może zrobił inaczej? Nie, chyba bym podszedł do tego tak samo, z tej perspektywy. No, wtedy w sumie decyzyjność była po stronie Rady Nadzorczej, która zdecydowała o takich mocnych krokach. Nie zmieniłbym chyba nic. Trzeba było po prostu to zrobić. Pytanie brzmi, czy można byłoby to zrobić wcześniej, czy można by było stworzyć działania, które by zminimalizowało to odejście, ten stop wyciągania pieniędzy z firmy. Na pewno dało się to zrobić wcześniej, na pewno dało się to zrobić łagodniej, więc po prostu trzeba patrzeć na pieniądze z konta, jak szybko wychodzą i ten model naprawczy, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, jesteśmy w zarządzie spółce i mamy ten moment, w której spółce uciekają pieniądze, no to stworzyć plan naprawczy,
który zakłada to, że w niedalekiej przyszłości będzie będzie ten break-even. A to postawiliście na sprzedaż? Zostawiliście osoby odpowiedzialne za sprzedaż i... Trochę tak, tak. Bardziej na sprzedaż. Trochę zredukowaliśmy development, tak? Czyli powiedzieliśmy, słuchajcie, no nie możemy mówić wiecznie, że nie da się sprzedawać produktu, tylko trzeba pompować w sprzedaż, marketing, wycofajmy produkt, zredukujmy również koszty produktowe, koszty, nakłady związane z developmentem do minimum, ograniczmy też koszty zarządu, no i tak to się skończyło. 3 lata 100 klientów, to bym powiedział, że no brzmi jak dobry wynik. Pytanie, co doprowadziło do pozyskania tych 100 klientów? W sensie, jakie aktywności, czy wykorzystywaliście synergię pomiędzy spółkami? Jak to wyglądało z swojej perspektywy? Tak, bardzo było pomocne wsparcie Verestro, Fenike, Quico, czyli tych firm ze wspólnym gronem akcjonariuszy. Na pewno dużym strzałem na początek było to, że mieliśmy również w portfelu jako akcjonariusz WP Kwadrat, które pomogło nam rozpromować usługę wewnątrz struktur, czyli jeżeli WP Kwadrat miało gdzieś w swoim portfelu spółki, które potrzebują takiego rozwiązania, to nas promowały, więc to nam pomogło. Korzystaliśmy również z pomocy w sprzedaży firmy Verestro i również Quico jako licencji płatniczej, i oni również odsyłali klientów związanych z kartami biznesowymi do nas. Więc tu było kilka streamów, tak? Czyli to sprzedaż pośrednia, związana z pośrednikami, również jak i Verestro. Sprzedaż bezpośrednia, trochę cold mailingu, trochę akcji nakierowanych na dany segment. Tak naprawdę to się ciągle zmienia. Wrzuciliśmy akcję marketingową związaną z firmami związanymi z bezpieczeństwem, security. Tam zażarło, zdobyliśmy 5-6 klientów, ale nagle już puszczamy dalej tę kampanię, nic. Więc przerzuciliśmy się na transport. Szukamy w transporcie, cold mailing, Google Ads, nakierunkowana strona internetowa z wartościami związanymi z tą branżą. Nie żarło, zmieniamy. Więc ciągle się tego uczymy, jaki jest najlepszy kanał w pozyskaniu klientów. Ciągle sprawdzamy, czy to powinien być sprzedaż bezpośrednia, czy to powinien być LinkedIn. U nas ta stopa zwrotu z nakładów pracy, które musimy ponieść na klienta, powinna być stosunkowo niska. Ci klienci powinni sami do nas trafiać, no bo te stawki, które płacą klienci, są niskie, są konkurencyjne, więc my stawiamy głównie na marketing, czyli zamiast zatrudniać sprzedawców, zatrudniamy marketingowców, żeby pompować SEO, przede wszystkim organicznie. Piszemy dużo blogów, angażujemy do tego całą firmę. Każdy ma za zadanie w backlogu napisanie jednego artykułu, czy to technicznego, czy to poradnika związanego z usługą. Pompujemy bardzo mocno te SEO. Ja też mam w kalendarzu wbite 2 razy w tygodniu pisanie bloga, tak, czyli organiczne SEO i praca nad tym ciągłe. To nie jest złoty strzał. Złoty strzał może się trafić, jak znajdziemy kanał, ale chodzi mi o to, że te 100 klientów zdobyliśmy ciężką pracą i jeszcze nie znaleźliśmy paternu, tak, bo naszym skalowaniem nie jest 100 firm, tylko 1000 firm w przeciągu 6 miesięcy, bo tak naprawdę tych klientów, na których zarabiamy mniej, powinno być jak najwięcej, bo wtedy łatwo doskalować. Mamy klientów premium, którzy płacą więcej za usługę, bo mają spersonalizowaną usługę, gdzie pojawia się w tle ich logo i branding. Karta jest ich wizerunkiem, aplikacja webowa jest z ich wizerunkiem, jesteśmy w stanie dostarczyć w 1 lub 2 dni, ale chcemy pompować narzędzie do zarządzania wydatkami, tak? W to chcemy iść głównie. A długo trwał u was cykl sprzedażowy? W sensie, ile czasu od momentu pojawienia się leada do momentu domknięcia się? Decyzyjność jest różna. Jeżeli chodzi o te mniejsze spółki, zwykle jest to krótki okres. Zwykle jest to jedno demo, na którym pokazujemy usługę.
gdzie przedstawiamy produkt live, czyli pokazujemy proces wydawania karty, proces dodawania faktury, żeby zobaczyli, z czym się je ta usługa, a potem też odrabiamy robotę w tym, że mają bardzo prosty proces onboardingu. Poznają usługę, mieli poradnik live. Po takim spotkaniu również odsyłamy do strony, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat naszej usługi, więc to przejście z innego systemu bądź aplikacja do naszego systemu jest dosyć spokojne, dosyć proste. Z większymi firmami jest trochę gorzej, bo tam decyzyjność idzie wyżej, tak? Załóżmy, mamy firmy w portfolio, które musiały pytać o zgodę centrali, która znajduje się w Paryżu, więc tam ta decyzyjność jest dłuższa i te kole zwykle kończymy na 2-3, ale staramy się nie przeznaczać dużo czasu na klienta, bo tych sprzedażowców jest mało, więc głównie staramy się. Idealny klient to jest taki, który przejdzie przez onboarding sam, czyli rejestrację przejdzie sama. Mamy takich klientów z jedną dziesiątą, bym powiedział, 10-15, którzy zarejestrowali się w usłudze sami, czy to poprzez program Member Get Member, w którym oferujemy 20% zysku z danego klienta poprzez polecenie, napisanie hej, tu jest firma Sparados, link i to wszystko. Nie wymagamy żadnej dodatkowej weryfikacji tego leada. No i taki klient jest najfajniejszy, bo czas jest cenny, no i tego czasu wtedy ten klient potrzebuje zero. I to jest docelowy model sprzedażowy, czyli przez te 6 miesięcy pracowaliśmy nad usługą, przez kolejne 12 miesięcy dopracowywaliśmy ją, a teraz jesteśmy w okresie, gdzie już mamy platformę, gdzie ten klient się może sam zarejestrować. Automat, który automatycznie wygeneruje mu rachunek płatniczy. Ten proces onboardingu jest też semi-automatyczny z punktu widzenia weryfikacji danych, więc staramy się, żeby ten proces był jak najkrótszy i jak najłatwiejszy dla kupującego. Teraz bym poszedł w kierunku trochę struktury, bo wspomniałeś o tym, że inwestujecie dużo w marketing. To brzmi jak taki model, gdzie masz marketing, który jest odpowiedzialny za te inbound leady i osobę, ewentualnie kilka osób, które są odpowiedzialne za procesowanie tego. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Struktura firmy jesteśmy startupem, więc jest nas kilka, dosłownie kilka. 10 osób, licząc osobami, które pracują na częściowy etat. Większość siły, jaką mamy technologicznej, bierzemy z Verestro. W sumie zatrudniamy 2, teraz wcześniej trochę więcej programistów, którzy są odpowiedzialni za takie rzeczy natychmiastowe, których zlecenie by po prostu kosztowało nas więcej czasu. Głównie ciągniemy technologię z Verestro. Mamy zespół sprzedażowy, marketingowy składający się z 3 osób. Bardziej te osoby są związane z marketingiem niż ze sprzedażą bezpośrednią. To kto obsługuje te przychodzące leady? Częściowo ja, częściowo jeszcze Ewa. Tak. Uważam, że długo ktoś z zarządu, osoba decyzyjna powinna siedzieć w procesie sprzedażowym. Tak naprawdę zawsze powinna nadzorować te prace, no chyba że firma już jest wyskalowana, kiedy mówimy o średniej, większej firmie. Sprzedaż generuje zysk, nikt inny. Wszyscy powinni pracować na sprzedaż i wszyscy powinni wiedzieć, sprzedaż, marketing, tak? W naszej spółce też marketing jest bardzo ważną częścią sprzedaży, bo prowadzi bezpośrednio do tej sprzedaży, ale każdy, czy to deweloper, powinien wiedzieć, że z niego nie zarabiamy pośrednio, nie bezpośrednio, więc każdy musi wiedzieć, że musimy wszystko zrobić, żeby ta sprzedaż szła najwięcej. Dlatego angażuję cały zespół do pisania blogów, do zastanowienia się, w jaki sposób marketingowo, sprzedażowo można podejść do działań, żeby faktycznie te leady zdobywać. A w jaki sposób jeszcze wykorzystujecie synergię pomiędzy wami a inwestorami? Bo wspomniałeś o tym development, Verestro, wspomniałeś o tym o klientach. Czy jest jeszcze jakiś obszar? Tak, mamy w bardzo fajnych scenariuszy. Też mamy Czarka z Morzeszczewskiego, który zjadł zęby w bankowości. On też
daje nam wsparcie technologiczne, może bardziej wiedzy, jak i szeruje nas na wszystkich mediach społecznościowych. Mamy spółkę WP Kwadrat, gdzie chodzimy na warsztaty, warstwę edukacyjną również nam zapewniają szkolenia, również komunikację z inwestorami, przejście po pitch decku. Spinnaker, również fundusz inwestycyjny, z którym mamy relacje, który również dostarcza nam klientów, pomaga, jest w zarządzie, pomaga nam w organizacji. To i mamy również akcjonariuszy wprost z Verestro. Niektórzy to są odpowiedzialni za technologię, więc również pomagają nam na warstwie technologii. Teraz może bardziej takie personalne pytanie, bo zaczynałeś jako osoba odpowiedzialna na IT Project Manager, nie? W Sparadosie. I jak ty się odnajdujesz w roli osoby, która jest teraz odpowiedzialna za wszystko? Miałeś wycinek, teraz jesteś odpowiedzialny za wszystko. Jak ty do tego podchodzisz? Myślę, Dobrze się bawisz. Większość moich zadań, które robię, nie lubię ich robić, bo są przygotowanie prezentacji, odpisywaniem na maile, odpisywanie na support, bo nie zawsze wszystko wie ten support, w jaki sposób dogadywałem się z klientem, co jest nie tak, więc to jest praca bardzo przekrojowa na każdym etapie. To nie jest tylko fajne spotkanie się z klientami czy z inwestorami, ale bardzo się rozwinąłem. Bardzo dziękuję tu zarządowi, że pozwolili mi się aż tak rozwinąć, bo było coś dla mnie nowego, rozmawianie z inwestorami, dzielenie się pitch deckiem, czy negocjacje z większymi klientami, czy to z inwestorami na tle wejścia, czy przygotowanie umowy inwestycyjnej, czy doszukiwanie się kruczków, jakie są w pisaniu umowy inwestycyjnej, czy tworzenie materiałów marketingowych. Bardzo mocno się też rozwinąłem marketingowo. Umiem dużo rzeczy robić w Figmie, tak, czyli na tle takim designu. Trochę nabrałem doświadczenia w montowaniu filmów, więc jest to praca bardzo przekrojowa na każdym etapie. Tak naprawdę teraz mógłbym zastąpić każdego członka zespołu. O to chodzi na początku, przynajmniej w byciu dobrą osobą do zarządzania. Tak. Każdy może przyjść do mnie po radę. Nie mam kompletnie pojęcia, jak w tematach nowych, ale próbuję, tak? To, co staram się robić, to bardzo dużo rzeczy. Nie mówię, jak ma być zrobione, tylko staram się uczyć mojego zespołu pracy na błędach, które oni mogą popełnić. Wolę, żeby ktoś podjął błędną decyzję, bo może warunki, w których miał kryteria, oceny, które podejmował w momencie podejmowania decyzji, były znacznie inne niż teraz. I teraz, patrząc na to z boku, łatwiej by było oceniać, że mógłby wybrać inaczej, ale wybrał sam. To jest najważniejsze, najcenniejsze. Trudno, popełni błąd, zdarza się. Mhm. A z perspektywy kolejnych lat, jak widzisz przyszłość z Paradosa? Jakie masz ambicje, jakie macie ambicje? Ambicje jest mocna ekspansja, mocne rozwinięcie się też w stronę AI. Pracujemy teraz nad modułem, gdzie jako administrator mogę zapytać się, czy Adam Niziołek, pozdrawiam Cię Adam, nocuje w drogich hotelach. Czy nie wydaje za dużo w restauracjach. Jak średnio wygląda wydawanie, załóżmy, na produkty biurowe? Czy w Warszawie jest faktycznie drożej niż w Lublinie za czynsz? Są to małe rzeczy, ale z punktu widzenia prowadzenia firmy naprawdę można zaoszczędzić wiele na takich kosztach, tak? Można zapytać się i wtedy to będzie proste, tak? Bo teraz możemy pobrać raport, sobie wyfiltrować Adam Niziołek, gdzie spałeś, co jadłeś i zrobić tą dedukcję samemu. Ale po co? Można podłączyć AI, LLM do bazy danych i zadawać pytania w języku prostym, biznesowym, co jadł Adam na obiad, tak? Więc nad tym pracujemy, no i oczywiście nad skalowalnością. Chcemy za rok mówić o nie 100, tylko 1000 klientów. Chcemy znaleźć
Tak, no takie są plany. Plany muszą być ambitne. Zobaczymy, jak to się ma. Chcemy znaleźć kanał, którym będziemy dostawać 10, 20, później 100 leadów miesięcznie. Leadów, no już konwersji na klientów. A jeszcze jedno pytanie bardziej może technologiczne, czy wchodzicie w takie rzeczy jak integracje z, nie wiem, systemem CRM, bo jakby tak słuchając ciebie, porównanie kosztów versus to, co z tego mamy, no to brzmi jak mokry sen wielu przedsiębiorców, nie? Tak, to jest. Patrzymy, obserwujemy bardzo, bardzo mocną konkurencję, na co oni wchodzą, na co zwracają uwagę. Czy to właśnie jest integracja z CRM, czy to jest bardzo teraz modny AI, czy to jest integracja z systemami lokalnymi, tak? Niektóre rynki tego wymagają, jak przypadkowo, jak wymienione Niemcy. Tam wszyscy są z tym zintegrowani, więc jakbyśmy weszli bez tego, nawet z konkurencją 0 złotych, bo jesteśmy w stanie to zrobić, no to uderzymy się z rynkiem, halo, wszyscy używamy do TF-a, wszyscy używamy Xero. Więc na pewno jak pytasz o takie integracje, przyszłość pod kątem technologicznym, to będzie to mocno skorelowane z kampanią na ekspansję, tak? Czyli chcemy się dopasować do rynku. Jeżeli wybierzemy rynek Austrię, to trzeba będzie zobaczyć, na co Austrii zależy, na co się pozycjonować. Idziemy w taki obszar zarządzania firmą, żeby to nie było tylko do zarządzania wydatkami, tylko może w przyszłości wrzucisz sobie historię związaną z przelewami, historię związaną z raportem finansowym i narzędzie ci pozwoli sprawdzić, zanalizować te dane i wypluć, że słuchaj, mógłbyś, załóżmy, na podstawie sprawozdania finansowego z tamtego roku obciąć tu, dodać tutaj, bo to zoptymalizuje twoje koszty albo poprawi ci przychody. Tak, chcemy iść w pomoc dla firmy. Nie tylko w kontekście zarządzania finansami, ale w controllingu, w takim narzędziu większym, tak? Oczywiście również rozmawiamy z innymi partnerami, którzy świadczą inne usługi. Weszliśmy trochę w świat kart lunchowych. Jest to nasza usługa, nie główna, ale jakiś generuje stream pieniądza mierzalny, więc coraz więcej pozyskujemy również firm na karty lunchowe, tak? Jako zmniejszenie, redukcja ZUS-u, a potraktowanie tego jako benefit dla pracownika, gdzie on widzi, że dostaje na papierze 450 zł więcej, a dla koszt pracodawcy jest niższy. No, tyle. Jasne, ale to jeszcze w kontekście tej waszej ekspansji, czy będziecie stawiać na lokalne osoby na tych rynkach, w które celujecie, czy... Myślę, że na początku zrobimy landing page, zrobimy przetłumaczenie strony. Zauważyliśmy, że no, to w sumie z autopsji, że googlujemy w języku natywnym, tak? Jeżeli szukamy rozwiązania, szczególnie na rynku lokalnym, bo chcemy mieć integrację z systemami, z których używamy, to googlujemy w języku ojczystym, więc na pewno jest przetłumaczenie strony przed nami, stworzenie landing page'u, zrobienie cold mailingu, wypuszczenie kampanii marketingowej. I tu pytanie, czy nacechowanej na konkurencję, czy nacechowaną na 0 zł na start, czy nacechowanie na banki, tak? To wszystko jest jeszcze w fazie analizy, ale na pewno tak. Mhm. To ostatnie pytanie z mojej strony o to, z jaką myślą chciałbyś zostawić osoby, które zarządzają firmami, są na tym początkowym etapie prowadzenia firmy. To co byś powiedział? Z czym byś zostawił? Największym problemem, jaki jest, moim zdaniem, w takich firmach jak nasza, to jest pozyskanie tego streamu pieniądza stałego, żeby się nie martwić o cash flow. A żeby to zrobić, trzeba poprawić sprzedaż, więc bym wszedł w dużo rozwiązań niskokosztowych. Uruchamiamy kampanię marketingową, ale nie za 100 000, tylko za 5 000. Jeżeli robimy kampanię cold mailingową, no to inwestujemy w narzędzia, ale nie
wiadomo, nie manualnie, ale nie wydajemy na to setki tysięcy złotych. Próbujemy różnymi kanałami, próbujemy znaleźć ten złoty strzał, ale może ten złoty strzał nie istnieje i trzeba połączyć te kanały. Więc to, co bym powiedział, to próbować niskim kosztem wszędzie, tak, próbować szukać po akcjonariuszach, próbować szukać po własnych klientach. Bardzo ważny jest kontakt, co zauważyłem, kontakt z klientem. Wcześniej tego nie robiliśmy, teraz dzwonimy do tych klientów, pytamy się osobiście, co jest nie tak, bo klient nie powie, co jest nie tak, tylko zazwyczaj powie, słuchaj, wypowiadam umowę. A dlaczego? Bo nie ma tego i tego. Dodamy, no ale słuchaj, już jest za późno, już podjęliśmy decyzję wycofania się. Więc bardzo ważny jest ten kontakt z klientem, bo ten klient jak będzie zadowolony, to nawet bez programu partnerskiego i będzie nas polecał dalej. Więc rozmowa, kontakt z klientem jest najcenniejszy. To klient nam powie, co jest nie tak, to klient nam powie o wszystkich bolączkach, to klient zasugeruje nam, że usługa mogła być tańsza bądź droższa, tak? Raz na spotkaniu z klientem powiedziałem, że jesteśmy bardzo tani. Tak, oczywiście nie zwiększyłem mu kosztów, ale to jest feedback. Ten feedback jest najcenniejszy. Jedno pytanie przyszło mi do głowy, którego nie zadałem wcześniej, odnośnie tego, jak ty zarządzasz tym streamem przychodzących potencjalnych klientów od inwestorów, no bo nie wiem, z doświadczenia wiem, że jeżeli ktoś ma o tobie pamiętać, to nie będzie pamiętał, to ty musisz w jakiś sposób proaktywnie wychodzić. Czy ty masz jakąś taką złotą radę, jak do tego podejść, żeby faktycznie wyciągać jak najwięcej z tego kanału? Dobre pytanie, bo nie znalazłem. Co miesiąc piszę do wszystkich akcjonariuszy o tym, co udało się, o wynikach i finansowych, i biznesowych, i technicznych, co udało się zrobić w spółce. I tam zawsze mam, że kontakt mile widziany, że pomoc w pozyskaniu leadów mile widziana i to nie działa. Więc często piszę bezpośrednio do akcjonariuszy, tych większych, tych co wiem, że załóżmy na LinkedInie, jeżeli chcę stricte nawiązać kontakt do jednego klienta, to stricte piszę o tego klienta i wtedy sprawdzam w sieci połączeń, czy gdzieś ma kogoś w strukturze wysoko, tam board member albo under board member, albo jeżeli jest to portfel, jest to czy Spinnaker, czy WP Quadrat, czyli inwestor, który również ma w swoim portfelu inne spółki, no to próbuję wejść do tych spółek, bo tam już mamy ten kontakt bezpośredni, więc proszę wtedy o numer telefonu. Czyli to nie jest przedstawcie mnie, tylko to jest proszę napisz takiego maila. Oczywiście ten mail już jest spersonalizowany, żeby ten inwestor, zwykle ci inwestorzy, czy angele, czy takie firmy faktycznie, które mogą pomóc, mają mało czasu i trzeba jak najprościej im dać to, co chcemy przekazać. Czyli to, co mi się udało zrobić, to jest, jeżeli znajdę jakiegoś interesującego klienta, bądź widzę branżę, w której mógłby być potencjał, to tworzę tego maila, wręcz piszę, do jakich osób chciałbym mieć kontakt, żeby ze strony tego anioła biznesu, czy tej spółki było jak najmniej pracy. Mhm. Super. To wszystko z mojej strony. Dziękuję ci bardzo za udział, za podzielenie się doświadczeniem. No i pozostaje mi tylko trzymać kciuki. Super. Było bardzo miło poznać. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy.